tym poradniku pokażę Ci, jak stworzyć swoją firmową stronę internetową krok po kroku. Ten poradnik jest skierowany do osób początkujących, które dopiero zaczynają z tworzeniem stron, dla przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć samemu stronę, aby mogli rozwijać swoją inicjatywę, swoje biznesy. Po zobaczeniu tego materiału będziesz w stanie stworzyć jedną z widocznych tutaj stron. Jest ich naprawdę sporo. Są to strony dla firmy, strony dla freelancerów, są to strony konkretnych inicjatyw i projektów. Możesz wybrać dowolną stronę i bazując na gotowym szablonie, dopasować go do Twoich potrzeb. Ja będę bazować na jednym szablonie, który widzisz tutaj. Stworzymy sobie stronę kontaktu, stronę o nas, stronę oferty, cennik i po przejściu tego poradnika będziesz w stanie dostosować w ten sposób każdą z wybranych stron, więc tak naprawdę będziesz miał mnóstwo możliwości. W opisie tego filmu znajdziesz spis treści tego poradnika, więc jeśli nie zdążysz stworzyć tej strony dzisiaj, możesz zrobić to w kolejnym dniu. Wystarczy, że klikniesz dany element, no i automatycznie przeniesie Cię do wybranego momentu w poradniku. Dodatkowo znajdziesz tam niezbędne linki i materiały, które pomogą Ci w stworzeniu Twojej strony. Gdybyś miał jakieś pytanie dotyczące procesu tworzenia strony, no to zostaw mi komentarz pod tym filmem. Teraz zapraszam Cię do poradnika. Cały proces tworzenia strony internetowej podzieliłem na 4 kroki. Pierwszy krok to zakup domeny i hostingu. Otrzymasz ode mnie 25% zniżki na dowolny wybrany pakiet hostingu. Drugi krok to instalacja WordPressa. Trzeci krok to instalacja motywu Astra. Czwarty krok to stworzenie strony internetowej, zmiany jej wyglądu i dostosowanie do Twoich potrzeb. Zapraszam Cię teraz do pierwszego kroku. Żeby Twoja strona powstała i pokazała się w internecie, musisz kupić na początek 2 rzeczy. Domenę, czyli nazwę Twojej strony internetowej i hosting, czyli miejsce, w którym będą znajdować się pliki, zdjęcia, opisy i cała Twoja strona internetowa. Na początek wejdź sobie w link, który jest dołączony w opisie tego filmu. Zostaniesz przekierowany na stronę lh.pl. Jest to sprawdzona firma hostingowa, która sprzedaje właśnie usługę hostingu i możesz tam również kupić domenę. Na początek, jeśli nie masz domeny, wpisz sobie tutaj nazwę, którą chciałbyś kupić. Ja wpiszę tutaj przykładową nazwę, na przykład strona firmowa XYZ i klikam przycisk sprawdź. Poniżej pokażą się informacje, czy ta domena jest wolna. Jeśli nie jest wolna, no to dostaniemy propozycję innych domen. Jeśli jest ta domena wolna, mogę ją wykupić, klikam dodaj do koszyka i ta cena wynosi 9 zł za rok, a następnie po roku będzie nieco wyższa, około 110 zł. Te cenniki możecie sobie zobaczyć niżej, wszystko jest tam opisane. Klikam teraz do kasy. Mam już domenę. Teraz mogę dodać do koszyka hosting, żeby wszystko było kupione za jednym razem, więc mogę po prostu kliknąć tutaj na przykład na hosting Kiwi, dodaj do koszyka, wtedy on zostanie dodany tutaj, albo możesz też wejść w tą zakładkę hosting www i tutaj wybrać jeden z pakietów. Te 2 pakiety są polecane do takich prostych wizytówek, do prostych stron firmowych. Gdy masz sklep internetowy lub coś większego, no to wtedy warto kupić te droższe pakiety. Ja wybiorę sobie hosting Kiwi. Klikam przycisk wybieram i hosting został dodany do koszyka. Teraz mogę przejść do kasy, żeby opłacić to zamówienie. Kupujemy domenę i hosting Kiwi. Klikam do kasy. Teraz zostaniesz przekierowany do takiej strony z podsumowaniem i tutaj kliknij sobie w przycisk kliknij tutaj i wpisz tu kod rabatowy, który znajdziesz w opisie tego filmu. Pamiętaj, żeby użyć małych i dużych liter, a następnie kliknij dodaj. Wtedy cena zostanie zmniejszona o 25%, więc cena wynosi jedynie 45 zł za rok. Po tym roku cena będzie nieco wyższa, ale wszystko jest opisane w cenniku, czyli na tej stronie hosting. Klikam zamawiam i teraz jeśli masz już konto, no to wystarczy, że się zalogujesz, a jeśli nie masz, to kliknij rejestracja w 15 sekund i teraz możesz wybrać, czy chcesz to konto utworzyć na firmę, czy na osobę fizyczną. Wystarczy, że przełączysz tego checkboxa i dane zostaną zmienione, więc albo na firmę, albo na osobę fizyczną i tutaj wpisujesz swoje dane, na przykład NIP,
Gdy wpiszesz dane firmowe, wpisz sobie tutaj identyfikator klienta, który zapamiętasz lub zapiszesz sobie w jakimś miejscu, a następnie hasło. Tymi danymi będziesz się logował do swojego hostingu i do swojego panelu klienta. Jeśli nie chcesz wymyślać hasła, wystarczy, że klikniesz sobie wygeneruj hasło i to hasło jest dla Ciebie stworzone. Możesz kliknąć na to oko i sobie je podejrzeć i skopiować, żebyś mógł się potem zalogować. Więc klikam sobie tutaj i kliknę sobie i wybiorę jeszcze identyfikator klienta. Załóżmy, że będzie to coś takiego. Zapisuję te dane i podaję dane kontaktowe. Gdy wypiszesz wszystkie te dane, kliknij zarejestruj konto. Konto zostało utworzone, teraz mamy podsumowanie i weryfikację naszego zamówienia i mogę kliknąć tutaj wszystkie checkboxy i kliknąć przycisk zamawiam. Wtedy zostanę przekierowany do płatności, czyli klikam zamawiam. Teraz możesz wybrać albo płatność online, albo płatność przelewem tradycyjnym. Kliknę płatność online i zostałem od razu zalogowany do mojego panelu. Mogę kliknąć zapłać i wybrać daną transakcję, na przykład płacę z ING albo z blikiem. Mogę kliknąć płacić z ING, klikam zapłać i zostanę od razu przekierowany do płatności PayU. Po zaksięgowaniu płatności dostaniesz na swojego maila fakturę i wszystkie niezbędne informacje. Dostaniesz też instrukcję, jak aktywować domenę. Jest to bardzo prosty proces. Jeśli masz jakieś pytania, no to napisz do obsługi klienta LH, na pewno Ci pomogą. Kolejnym krokiem jest instalacja WordPressa. WordPress to system do zarządzania treścią, dzięki któremu stworzysz stronę internetową w prosty i wygodny sposób. Wystarczy w tym przypadku, że wejdziesz na swojego maila. Wejdź na swojego maila i stwórz wiadomość, nową wiadomość, która będzie zaadresowana do info@lh.pl. Jest to e-mail obsługi klienta LH i wyślij im taką wiadomość. Dzień dobry, proszę zainstalować WordPressa oraz certyfikat SSL na domenie i tutaj podajesz nazwę Twojej domeny. Certyfikat SSL jest bezpłatny, więc tym się nie musisz przejmować, zostanie zainstalowany ten certyfikat. No i jeśli chciałbyś właśnie w ten sposób zainstalować WordPressa, to wystarczy, że wyślesz taką wiadomość. W odpowiedzi na tego maila otrzymałem wiadomość: dzień dobry, zainstalowałem dla Państwa WordPressa na stronie, przesyłam dane logowania w notce prywatnej. I teraz klikam sobie w ten link. To jest uwaga, że ona zostanie otworzona tylko jeden raz, więc jeśli w nią kliknę, no to muszę sobie skopiować te dane. Kopiuję te wszystkie dane do mojego notatnika i będę dzięki nim mógł się zalogować do mojego nowego WordPressa. I tutaj znajduje się również nasza domyślna strona do logowania https i tutaj mamy nazwę Twojej strony, którą kupiłeś, /wp-admin. Tak będzie to wyglądało. Kliknij sobie w tą nazwę i zostaniesz przeniesiony do strony logowania i tutaj wpisz dane, które wcześniej skopiowałeś z tej notatki i kliknij zaloguj się. Gratulacje, WordPress jest zainstalowany. Możesz teraz wejść na swoją stronę, możesz kliknąć tutaj odwiedź witrynę. No i tak wygląda Twoja strona firmowa. Nie wygląda na razie zbyt pokaźnie, ale zaraz to zmienimy. Jeśli chciałbyś zainstalować WordPressa w sposób ręczny, który wymaga więcej umiejętności technicznych i jest bardziej czasochłonny, no to zapraszam Cię do poradnika. Znajdziesz go w opisie tego filmu lub w karcie obok. Tam znajduje się poradnik krok po kroku. Najłatwiej jest to zrobić przy pomocy obsługi klienta. Dodatkowo certyfikat SSL również został zainstalowany. Mamy tutaj kółeczkę, wszystko działa prawidłowo, więc możemy przejść do tworzenia strony. Gdy jesteś zalogowany, kliknij sobie na tą ikonkę w lewym górnym rogu i teraz przekieruję Cię do panelu administracyjnego. Na początek trzeba tutaj zmienić kilka ustawień podstawowych, a potem przejdziemy do najciekawszej części, czyli tworzenia strony internetowej, zmiany jej wyglądu, no i dodania kilku ciekawych funkcji. Na początek wejdź sobie na wpisy i tutaj mamy witaj świecie, możemy wyrzucić ten wpis do kosza i z kosza wyrzucić go na zawsze. W ten sposób właśnie to działa, że ta zakładka służy do dodawania i usuwania wpisów. Wpisy to są elementy bloga, które tam będziemy sobie dodawać. Na początek tyle Ci wystarczy. Teraz przejdź do stron i tutaj mamy dwie przykładowe strony i również możemy je usunąć, bo ich nie potrzebujemy. Zaznaczam tego checkboxa i klikam przenieść do kosza, a z kosza usuwam je do śmieci. Nasza strona będzie czysta, teraz nic się na niej nie będzie pojawiać.
Następnie zakładka komentarzy, tutaj nic nie mamy. I wejdźmy sobie do ustawień. Tutaj znajdują się najważniejsze ustawienia naszego WordPressa i musimy zmienić kilka elementów. Na początek mamy tytuł witryny i slogan. Te elementy będą wyświetlać się na pasku, na kartach w przeglądarce, w Google, więc trzeba je uzupełnić. I tutaj możemy wpisać Twoja strona firmowa w jeden dzień. Poradnik, strona firmowa. Tutaj wpisz słowa kluczowe, które dotyczą Twojej firmy i branży, w jakiej działasz. Dzięki temu będzie to właśnie od razu wskazywało na rodzaj działalności, jaki wykonujesz. Obsługa zainstalowała za Ciebie certyfikat SSL, ale musisz jeszcze dodać tutaj literkę S. Wtedy wszystko będzie działać prawidłowo. Adres administratora zostawiamy domyślny. I tutaj, jeśli nie masz żadnego sklepu, nie masz platformy, nie zaznaczaj tego checkboxa, wtedy nowi klienci, nowi użytkownicy nie będą mogli się rejestrować. Strefa czasowa to Warszawa, wszystko się zgadza, format daty też. Możemy kliknąć Zapisz zmiany. Po zapisaniu zmian znowu przekierowało nas do strony logowania, musimy ponownie się zalogować i wszystko działa prawidłowo. Teraz możesz przejść do zakładki Czytanie. Tutaj jest bardzo ważna informacja. Poproś wyszukiwarki o nieindeksowanie tej witryny. Znaczy to tyle, że wyszukiwarka Google czy inne wyszukiwarki nie będą odnajdywać tej strony i nie będą jej pokazywać w wynikach wyszukiwania. No więc tego na pewno nie chcesz. Odznacz tego checkboxa i zostaw to w ten sposób i kliknij Zapisz zmiany. Teraz przejdź do dyskusji i tutaj w tym miejscu zarządza się komentarzami na Twojej stronie. Jeśli masz bloga, no to ta zakładka jest bardzo ważna, ponieważ w komentarzach często znajduje się spam i niechciane treści, więc warto to nieco ograniczyć. Nie będę zagłębiał się w te ustawienia. Jeśli interesuje Cię szczegółowe omówienie, no to zapraszam Cię do innych filmów, tam omawiam każdy z tych elementów. Teraz pokażę Ci, jak szybko to zrobić. Odznacz sobie tego checkboxa. Zaznacz sobie tego checkboxa, czyli komentarze muszą zostać zatwierdzane ręcznie. Wtedy żaden spamowy komentarz nie będzie wyświetlany, dopóki go nie zatwierdzisz. I tutaj wpisz sobie 1, czyli jeśli komentarz będzie zawierać jeden link, no to wtedy od razu będzie przekazany do moderacji, czyli do sprawdzenia. I możesz tutaj jeszcze dodać jakieś właśnie filtry antyspamowe, czyli możesz tu wpisać słowa, które będą od razu odrzucane jako spam. Następnie wyłącz obrazki profilowe, bo tam też czasami znajdują się różne zagrożenia, więc to możesz sobie odznaczyć i kliknij Zapisz zmiany. Teraz przejdź do zakładki Bezpośrednie odnośniki i wybierz tutaj nazwa wpisu. Dzięki temu linki na Twoich stronach będą miały automatycznie nazwę wpisu, a nie na przykład datę, godzinę i inne informacje. Takie linki nie są dobre pod pozycjonowanie, ani nie są dobre dla klientów. Poniżej możesz dodać alias kategorii lub tagów, czyli mamy tutaj ładnie to opisane. Ja zostawię to bez zmian, bo tutaj na blogu nie będę się skupiał. Klikam Zapisz zmiany. Ostatnia zakładka dotyczy prywatności i tym zajmiemy się później, gdy będziemy budować nasze strony. Gdy wprowadzisz wszystkie ustawienia, przejdź do zakładki Wygląd i Motywy. Na początek usuńmy sobie te dwa motywy, są nam niepotrzebne, więc klikam sobie na ten motyw i klikam Usuń. Następnie zatwierdzam przyciskiem OK. I tutaj tak samo. Klikam w motyw, klikam Usuń i klikam OK. Teraz dodajmy sobie nowy motyw, czyli element, dzięki któremu będziesz mógł zmieniać wygląd Twojej strony. Klikam sobie do Dodaj i tutaj wpisuję Astra. Motyw Astra świetnie nadaje się pod bardzo proste strony internetowe, ponieważ ma mnóstwo gotowych szablonów stron, które w bardzo prosty sposób można sobie wgrać i edytować. Więc włączam sobie ten motyw i od razu u góry pojawi się informacja: dziękuję za zainstalowanie motywu, zacznij tutaj. Jeśli na przykład to Ci się nie pojawi lub zamkniesz to ustawienie przez przypadek, no to wejdź sobie tutaj w wygląd, Astra Options i kliknij na Install Importer Plugin. To jest wtyczka, dzięki której będziesz mógł importować różne szablony stron firmowych, czy też właśnie tematycznych. Zaraz Ci to wszystko pokażę. Ta wtyczka została zainstalowana i włączona i teraz będziesz mógł wybrać jeden z page builderów. Ja proponuję Ci wybrać Elementor, ponieważ jest najprostszy i najbardziej intuicyjny. Kliknij sobie w tą ikonkę Elementora
i Twoim oczom ukażą się takie piękne, gotowe strony internetowe, które można sobie wgrać w całości. Ale tutaj mamy koronę lub inny znak, który się tutaj pokaże. Znaczy to, że to jest premium, czyli w tej bezpłatnej wersji nie możemy tego kupić i aby pokazać tylko te bezpłatne szablony, kliknij sobie tutaj i kliknij na free. I teraz będziesz widział tylko te bezpłatne szablony, tylko i aż, bo jest ich tutaj naprawdę mnóstwo i będziesz mógł wybrać z tych elementów jakąś stronę. Ja wybiorę jedną, ale jeśli chcesz, możesz też wybrać inną i dostosować ją do swoich potrzeb. Ten cały proces będzie wyglądał podobnie, nieco mogą się różnić ustawienia. W tym poradniku pokażę Ci, jak stworzyć prostą stronę firmową w niebieskich odcieniach, więc kliknijmy sobie tutaj Coworking Space. To jest nazwa tego szablonu. Jeśli chcesz, jeśli nie chcesz jej wyszukiwać, to możesz po prostu wrócić do tego miejsca i tutaj wpisać sobie Space albo Coworking i od razu znajdziesz ten szablon. Klikam sobie w niego i teraz klikam przycisk poniżej Import Complete Site, czyli zaimportuj całą stronę. Wszystkie te zakładki będą zaimportowane. Dlaczego są tutaj dwa przyciski? Ponieważ mogę zaimportować tylko jedną stronę, czyli na przykład stronę o nas, albo wszystkie te strony. Dlatego przy każdym tym szablonie mamy te dwa przyciski. Klikam Import Complete Site i tutaj jest krótka ankieta. Mogę wyznaczyć, że jestem początkującym, robię stronę dla siebie i klikam Next. Tutaj zachęca nas do zapisu na newsletter. Nie musimy tego robić, jest to zupełnie opcjonalne, więc klikam Pomiń. Teraz nie wyłączaj tej strony, ponieważ zaczął się proces importowania całej zawartości tej strony do Twojego WordPressa na Twój hosting. Może to potrwać kilka chwil, ponieważ jest tutaj sporo zdjęć. I gdy wszystko poszło w porządku, wszystko działa, dostaniemy informację o sukcesie. Mogę kliknąć View Site i zobaczyć moją stronę internetową. No teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. Mamy już gotowe menu, mamy te wszystkie bloki i to jest moja nowa strona. Przy pomocy kilku kliknięć wszystkie strony zostały wczytane na mój hosting, mogę sobie je przeglądać. I w kolejnym kroku zajmiemy się edycją tych poszczególnych podstron. Wszystkie te strony zostały stworzone przy pomocy narzędzia do budowania stron internetowych, które nazywa się Elementor i dzięki temu narzędziu możesz zmienić każdy element z tej widocznej treści. I żeby włączyć ten edytor, możesz, gdy jesteś zalogowany, kliknąć Edytuj w Elementorze i wtedy przeniesie nas automatycznie do tego właśnie narzędzia. I ono wygląda w ten sposób, że mamy tutaj po lewej panel boczny, w którym możemy dodawać różne elementy na stronę, a po prawej mamy wygląd naszej strony, które możemy edytować. I na razie wyłączę tą stronę, wrócę do kokpitu. Gdy wrócisz do kokpitu, wejdź sobie na stronę i tutaj pojawią się strony, które zaimportowaliśmy na naszego WordPressa. Mamy tutaj About Us, Contact, Home, Pricing. To są angielskie słowa, więc należy je na początku zmienić. I możemy to zrobić przy pomocy przycisku Edytuj. Klikam Edytuj i tutaj zamiast Home wybieram strona główna i klikam Aktualizuj. Następnie wracam z powrotem do mojego kokpitu i to samo robię z następnymi stronami. Mamy Pricing, czyli cennik. I tutaj jeszcze musisz zrobić jedną rzecz. Wejdź sobie na bezpośredni odnośnik i usuń to Pricing. Następnie kliknij w jakieś miejsce na stronie i tutaj automatycznie pobierze się tytuł Twojej strony. Będzie to link do tej strony z cennikiem, więc jest to ważne, żeby te linki były w języku polskim. Klikam Zaktualizuj, wracam z powrotem. Mamy kolejny element. Może damy sobie tutaj oferta. Usuwamy to. Klikam Aktualizuj. Wracam jeszcze raz. No i strona o nas. O nas. Usuwam i aktualizuję. Nasze strony mają polskie nazwy. Dobry początek. Teraz możemy sobie wejść w edycję w Elementorze, czyli zaczniemy od strony głównej. Najeżdżam sobie na ten element i klikam Edytuj w Elementorze.
Co możemy tutaj zmienić? No, zmienić możemy wszystko, ale nie wszystko wymaga zmiany, więc skupimy się tylko na podstawach. Szersze omówienie narzędzia Elementor od podstaw pokazałem w innych poradnikach, dlatego jeśli masz taką ciekawość, chciałbyś się rozwijać, no to zapraszam Cię do nich już teraz. A teraz pokażę Ci, jak zmienić podstawowe elementy. Na pewno chcemy zmienić nagłówek. Wystarczy, że klikniesz w niego i wpiszesz sobie tutaj nagłówek. Możemy tutaj wpisać jakiś nagłówek, wybierz swoją przyszłość. No, brzmi to górnolotnie, ale tutaj wpisz co zechcesz. I widzisz, że niektóre litery wpisałem małe, a niektóre duże, a ten tekst jest i tak duży. I żeby to zmienić, musisz sobie wejść na styl, typografię i tutaj możesz dać przekształcenie, na przykład normalne. I wtedy te litery, które są małe, będą małe, a te, które są duże, będą duże. Ja sobie to przywrócę, klikam styl i tutaj dam domyślne i wtedy ten nagłówek będzie duży. Poniżej mamy jakiś dodatkowy opis, również mogę sobie tutaj kliknąć i mogę ten tekst edytować tak jak w Wordzie, czyli wpisać sobie tutaj jakieś informacje, które będę chciał przedstawić klientom. Następnie mam przycisk Learn More, czyli dowiedz się więcej, albo zobacz ofertę i możemy go w ten sposób zostawić. Tutaj jest jeszcze miejsce na odnośnik, czyli teraz ten przycisk po kliknięciu nic się nie stanie, ale jeśli chciałbyś, żeby klient został przeniesiony na inną stronę, no to możemy zrobić coś takiego. Pokażę Ci teraz, jak to wygląda. Wchodzę na moją stronę, wchodzę na stronę oferta, kopiuję ten link z ofertą, wracam do mojego edytora i klikam sobie tutaj odnośnik. I teraz, gdy ktoś kliknie zobacz ofertę, zostanie przeniesiony do strony z ofertą. Następny element, który warto zmienić, to zdjęcie tej pani. No i tutaj wystarczy, że klikniesz prawym przyciskiem myszy na sekcję, czyli no tą panią i wejdziesz na styl. I w tym miejscu jest tło tej całej sekcji. I gdy kliknę tutaj przycisk kosza, to tło zostanie usunięte. Mogę tutaj dać jakiś stały kolor. Mogę dać tutaj gradient, czyli przenikające się kolory. Mogę dać film, czyli wklejam sobie tutaj odnośnik do mojego filmu i w tle będzie leciał film. Mogę tutaj jeszcze zamiennik graficzny dać, żeby na urządzeniach mobilnych pokazał się inny obrazek. Takie rozwiązanie jest ciekawe, ale musisz mieć świadomość, że gdy dodasz tutaj podgląd w formie filmu, to ta strona będzie działać wolniej. Możesz też wybrać pokaz slajdów, czyli wybierasz sobie kilka zdjęć tutaj i te slajdy będą się zmieniać co 5 sekund, czyli ta strona będzie bardziej dynamiczna. Ja sobie tutaj ustawię 1000 milisekund, czyli co sekundę będzie się to zmieniało. Oczywiście jest to za szybko, ale chcę Ci pokazać efekt, jaki osiągniesz. Wpisuję sobie tutaj 5000, czyli po 5 sekundach to tło zostanie zmienione. Cały czas korzystałem ze zdjęć, które miałem już na moim hostingu. I teraz pytanie, jak dodać własne zdjęcie, no bo zakładam, że nie będziesz chciał tutaj pokazywać innych pracowników. Na początek wybierz sobie tutaj klasyczny, rodzaj tła klasyczny, kliknij obraz i plusik. I teraz pokażą się zdjęcia, które masz w swojej bibliotece, czyli na swoim hostingu. Mamy tu wszystkie zdjęcia, które zostały pobrane automatycznie. Żeby dodać nowe, kliknij sobie dodaj plik i kliknij wybierz. I teraz możesz wybrać jedno ze zdjęć. Ja wybiorę sobie taki budynek, klikam otwórz i to zdjęcie zostało wczytane. Klikam sobie teraz wstaw media. No i zamiast tego wcześniejszego zdjęcia pojawił się tutaj budynek. To samo możesz zrobić z innymi zdjęciami, możesz ich dodać też kilka. Zaznaczam sobie kilka zdjęć, klikam otwórz i te zdjęcia zostaną dodane. I teraz mogę sobie przełączyć to zdjęcie na przykład na takie, czy też na takie i dobrać sobie właśnie to pod swoje potrzeby. No to wygląda bardzo ciekawie, jak firma deweloperska lub jakaś innowacyjna i taki wygląd mogę zostawić. I jeszcze uwaga odnośnie zdjęć. Gdy klikniesz sobie na dane zdjęcie, to tutaj będziesz widzieć jego rozmiar 600 KB, 700 KB. To jeszcze nie jest tak źle, ale jeśli masz tutaj zdjęcia liczone w megabajtach, czyli bardzo duże, to licz się z tym, że Twoja strona będzie działać bardzo wolno. I wtedy, gdy masz taką sytuację, polecam Ci jedno narzędzie. Wejdź sobie na taką stronę easyresize.com. To jest strona do zmniejszania wielkości zdjęć. Wystarczy, że klikniesz sobie tutaj, wybierzesz jakieś zdjęcie, na przykład naszego budynku
i wybierzesz, że wielkość ma być 250 KB, a rozmiar ma być 1280. I moje zdjęcie zostało zmniejszone, mogę kliknąć pobieranie i zostanie pobrane na mój komputer. Nazwa się zmieni, więc możesz ją również zmienić, żeby była dla Ciebie jasna i czytelna. Teraz wróć na swoją stronę, kliknij dodaj plik, kliknij wybierz, to będzie to zdjęcie. I teraz zamiast 600 KB ma 250 KB. Jest to ważne, ponieważ dzięki temu będzie Twoja strona działać szybciej. Ale coś tutaj się nie zgadza, no bo to tło jest jakieś czerwone i jest troszkę przyciemnione. Stało się tak dlatego, że została tu wykorzystana nakładka tła, fioletowa nakładka tła i dzięki temu to zdjęcie jest przyciemnione. Jeśli by Ci to przeszkadzało, no to wejdź tutaj w sekcję styl, nakładka tła i tutaj możesz sobie zmieniać tą właśnie nakładkę w zależności od tego, jak bardzo chcesz to przyciemnić. Ten zabieg stosuje się najczęściej po to, żeby tekst był lepiej widoczny. No dobrze, mamy tutaj omówione już ważne elementy, teraz będzie już dużo łatwiej. Przejdźmy sobie do kolejnych sekcji. Tutaj jest wszystko tak samo. Możemy sobie klikać na te elementy i edytować je w dowolny sposób, czyli zmieniać teksty, zmieniać przyciski. O nas, damy sobie tutaj o nas i wchodzę sobie na stronę główną, o nas, kopiuję ten link i wklejam tutaj odnośnik. I tutaj mamy na przykład różne usługi, dostęp 24 na dobę, sala konferencyjna. Te elementy możesz sobie zmienić, dostosować je do swoich potrzeb. Wystarczy, że klikniesz sobie w ten niebieski element, klikniesz na tą ikonkę i możesz wybrać dowolną ikonkę z dostępnych tutaj właśnie domyślnych ikon. Jest ich tutaj naprawdę dużo, więc wybierz sobie coś, co Ci pasuje. No i następnie możesz zmienić tutaj tytuł, opis i właśnie te elementy. Jeśli chciałbyś dodać więcej tych bloków, no to wystarczy, że sobie je skopiujesz, czyli klikniesz sobie tutaj na ten szary element, na kolumnę, klikniesz prawym przyciskiem myszy i klikniesz powiel. Wtedy ten element zostanie powielony, ale nie wygląda to tak samo jak u góry. No, mamy tutaj dodatkowe style, które również można zmienić. Najprościej będzie, jeśli klikniemy sobie tutaj krzyżyk, usuwam to, klikam na tą całą sekcję i klikam powiel. I teraz te sekcje będą wyglądały tak samo i dzięki temu będziesz mógł sobie dodać tutaj inne usługi. Jeśli chciałbyś jeszcze dodatkowo to wypozycjonować, żeby lepiej wyglądało, no to musisz wejść w zakładkę zaawansowane i użyć marginesów i dopełnienia, czyli klikam prawy przycisk myszy na tą sekcję, zaawansowane i na przykład usuwam odstęp na dole, wtedy ten odstęp będzie mniejszy. Tutaj usuwam odstęp na górze, dam sobie tutaj 24 piksele i mamy bardzo równy układ, który wygląda tutaj już dużo lepiej. No i teraz Twoim zadaniem jest wpisać tutaj swoje teksty lub usunąć jakieś elementy, które Ci nie pasują. Teraz zjedź niżej, możesz znowu edytować każdy z tych elementów. Różnica jest taka, że mamy tutaj dwa zdjęcia, jest jedno zdjęcie poniżej i jest zdjęcie kolumny. Możemy sobie tutaj wejść w styl i zmienić ten obraz. Czyli najechałem na ten szary element i tutaj mogę zmienić zdjęcie, które tu się znajdzie, na przykład na takie. To jest już dowolność, jeśli na przykład nie chcesz się bawić w ustawienia tej całej sekcji, no to możesz najechać na ten niebieski element i kliknąć krzyżyk. Wtedy usuniesz całą sekcję. Jeśli usuniesz jakiś element przez przypadek i będziesz chciał go przywrócić, to wystarczy, że wejdziesz sobie tutaj na tą ikonkę historii i tutaj mam historię wszystkich zmian, które wprowadziłem właśnie na tej stronie, więc wystarczy, że kliknę sobie tutaj i zostanie to przywrócone. Ale ta historia działa tylko do momentu, aż nie zamkniesz strony, więc pamiętaj, żeby co jakiś czas kliknąć przycisk aktualizuj. Wtedy te zmiany, które tutaj są widoczne, będą widoczne od razu na Twojej stronie, czyli jak wejdę sobie teraz na stronę główną, no to od razu widzę wszystkie zmiany i tego już na pewno nie stracę. Więc przechodzę sobie niżej, mamy tutaj znane już elementy, mamy nagłówek, paragraf, mamy tutaj ikonę z opisem, mamy przycisk, który również wiesz jak zmienić, mamy zdjęcie, wystarczy, że klikniesz sobie na zdjęcie i możesz je zmienić na dowolne z wybranych albo wgrać nowe. No i mamy tutaj taki element, który również wystarczy kliknąć w niego i pozmieniać te
elementy. Jeśli go nie chcesz, to kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij usuń. No i tutaj mamy to samo, tylko w innym układzie. Tu będziesz wiedział, jak to zmienić. Mamy tutaj kilka zdjęć. To jest taka mini galeria, którą również możemy edytować. Każde zdjęcie jest dodane osobno. Jeśli chciałbyś dodać taką prawdziwą galerię do Twojej strony internetowej, to mam na ten temat poradnik. Znajdziesz go w karcie lub w opisie na moim kanale. No i mamy nasze wnętrze strony zmienione, ale co się dzieje? Chcę sobie tutaj kliknąć, ale nie mogę. Tego się nie da edytować w ten sposób. Tak samo naszego nagłówka w ogóle tutaj nie widać, a przecież jest tutaj, mamy tutaj nagłówek. O co chodzi? Elementor w wersji bezpłatnej pozwala nam na edycję tylko samego wnętrza strony, ale nagłówek, czyli górę naszej strony i stopkę, musimy edytować w inny sposób i zaraz pokażę Ci, jak to zrobić, ale najpierw zobaczymy, czy nasze strony wymagają jeszcze jakichś zaawansowanych zmian, żebyś wiedział, jak to zrobić. Przejdźmy do zakładki o nas. Tutaj znowu mamy nagłówek i kilka elementów. No tu może być ciekawiej, więc klikam edytuj w Elementorze i pokażę Ci, jak zmienić te rzeczy. Mamy tutaj o nas, znowu mamy nagłówek, mamy zdjęcie, czyli klikam edytuj sekcję i mogę zmienić to zdjęcie na przykład na coś takiego. No i od razu kojarzy się to z poważnym biznesem. Mamy tutaj panów w garniturach. No i ten element jest klasyczny. Klikasz, zmieniasz nazwę, oferta, a tutaj dodajesz link. Mamy informacje na temat zespołu, nasz zespół. I tutaj możemy dodać linki do ich social mediów. Wystarczy, że klikniesz sobie w ten element i klikniesz na przykład na Facebooka i tutaj wpisz link do Facebooka tej pani, do YouTube'a tej pani lub do LinkedIna, w zależności od tego, co tutaj chcesz. Jeśli uważasz, że te ikony są niepotrzebne, to wystarczy, że klikniesz prawy przycisk myszy i usuniesz dany element. Tutaj mamy tą samą sekcję i mamy tutaj jakieś polecane firmy czy partnerów biznesowych. Gdy klikniesz sobie w dany element, no to możesz wybrać inny obrazek, inne logo, które tutaj zaprezentujesz. Pamiętaj tylko o tym, żeby to było wszystko w tym samym rozmiarze, czyli na przykład zobaczmy, ile mają te zdjęcia, 143 piksele na 80. Możesz sobie w Canwie czy w programie graficznym wybrać taki rozmiar i tutaj powklejać te loga. Klikam aktualizuj, nasza strona o nas jest gotowa. Przejdźmy teraz do strony z ofertą. Klikam znowu edytuj w Elementorze i wpiszę sobie tutaj oferta. Mamy tutaj różne elementy. Gdy klikniesz sobie w ten pisaczek, możesz zmienić tą ikonkę, która się tutaj znajduje. Mamy tutaj właśnie jakieś korzyści, to również możesz w ten sposób dodać. No i ten stały element, który znajduje się na każdej stronie i często zadawane pytania. Tego bloku jeszcze nie widziałeś. Gdy klikniesz sobie w ten punkt, no to tutaj mamy akordeon. Po kliknięciu w ten plusik, to ten element będzie się rozwijał. I wystarczy, że wejdziesz sobie w pierwszy element i zmienisz tytuł, czyli pytanie pierwsze i tutaj zmienisz opis. To jest odpowiedź na pytanie i możesz ten opis rozbudować jak tylko zechcesz i on po prostu sobie zniknie pod tym plusikiem, gdy ktoś wybierze inny element. Nasza strona z ofertą jest gotowa, klikam zaktualizuj i przejdźmy do następnej strony. Mamy cennik i klikam edytuj w Elementorze. I tutaj mamy opis danej usługi w postaci punktorów. Gdy klikniesz sobie w te punktory, to mamy tutaj te elementy. Klikam w nie, mogę zmienić tytuł, mogę zmienić ikonkę i mogę zmienić rozmiar, bo to jest troszkę małe, mało czytelne, więc klikam sobie na styl, na tekst i zmieniam typografię, czyli klikam na typografia, rozmiar i zmieniam na 23 piksele. To samo mogę zrobić z ikonką. Klikam ikona i tutaj damy sobie nieco mniej. 23 piksele. Jest to, myślę, że odpowiednia ilość. I teraz, jeśli chciałbyś tą sekcję zrobić tak samo, no to możesz te ustawienia wprowadzać pojedynczo, albo możesz kliknąć na tą sekcję prawym przyciskiem myszy, kliknąć kopiuj, następnie zjechać niżej, kliknąć prawym przyciskiem myszy na ten element
i kliknąć wklej style, zjechać niżej i wkleić style. Dzięki temu wszystkie te elementy będą miały takie same style, a Ty nie będziesz musiał tracić czasu na przeklikiwanie się przez różne ustawienia i właśnie zmianę tego ręcznie. Mamy dodany cennik w takiej formie, ale warto dodać cennik jeszcze w innej formie, w formie tabeli porównawczej. I żeby coś takiego zrobić, no to możemy bawić się samemu, czyli tutaj stworzyć sobie kilka sekcji i ustawiać te elementy, albo możemy skorzystać z gotowego szablonu. Wystarczy, że klikniesz sobie na ten folderek na środku i tutaj mamy kilka stron. Jeśli wybierzesz sobie ten szablon, to tu znajduje się właśnie cennik. Klikam sobie wstaw i co się stało? Połącz z biblioteką szablonów. Żeby pobrać ten szablon, no to muszę połączyć się z biblioteką Elementora. Klikam rozpocznij i tutaj poprosi Cię o logowanie albo o stworzenie konta. Jeśli nie masz konta, to kliknij Create an Account i tutaj zostaniesz poinformowany, co należy zrobić, żeby założyć konto. Wystarczy wpisać adres e-mail i hasło i dzięki temu stworzysz sobie konto. Ja już mam konto, więc klikam zaloguj się i połącz, connect. I teraz będę mógł korzystać z wszystkich bezpłatnych szablonów tego narzędzia. Chwilkę musisz poczekać, aż to narzędzie się przeładuje i od razu cała strona została tutaj wczytana, łącznie z cennikiem, czyli mamy tutaj jakby stronę w stronie. Te style są nieco inne, więc te segmenty możemy sobie usunąć, a zostawić tylko cennik. Usuwam to wszystko i można go sobie edytować, czyli po prostu klikając na dany element wpiszemy sobie tutaj 50 zł albo 500 zł w zależności od usługi. No i możemy dodać sobie miesięcznie albo usunąć ten element. To już zależy od tego, jak masz skonstruowany cennik i co chcesz sobie tutaj wpisać. I każdy z tych elementów można sobie rozszerzać, usuwać i dodawać. Tak samo przyciski, możesz je albo właśnie usunąć, albo podlinkować pod jakąś konkretną stronę, czyli na przykład stronę kontaktu. Tu moglibyśmy wpisać odnośnik do naszej strony kontaktu. Klikam zaktualizuj i przechodzę dalej. Wchodzę teraz na ostatnią stronę, kontakt i klikam edytuj w Elementorze. Na początku zmienimy sobie nagłówek na kontakt i tutaj mamy social media, ikonki do mediów społecznościowych. Warto je sobie uzupełnić. Jeśli chcesz mieć je w innym miejscu, to wystarczy, że je przeciągniesz, na przykład możesz je dać wyżej lub niżej i w ten sposób można się bawić tymi blogami. Pod spodem mamy troszkę tekstu i 3 elementy. Lokalizacja, czyli tutaj jest wpisana ręcznie lokalizacja. Możemy dać tutaj adres odnośnika, na przykład do mapy, która pokaże naszą firmę. Mamy tutaj informacje kontaktowe i są tutaj 2 telefony. Mogę kliknąć na ten element i dodać jeszcze jakiś inny numer i dodać link do tego numeru, czyli wpiszę sobie tutaj tel i podam numer, na przykład plus 48. I teraz, gdy ktoś kliknie w ten odnośnik, to zostanie automatycznie połączony z tym numerem. Klikam na zaktualizuj i pokażę Ci, jak to działa. Teraz ten numer jest podlinkowany i gdy będę na smartfonie i kliknę sobie w niego, no to od razu połączy mnie z tym numerem. To samo możemy zrobić z mailem. Mamy tutaj 2 maile. Klikam sobie w jeden i wpisuję tutaj mail to. I wpisuję adres mailowy info example. Dzięki temu ten mail będzie podlinkowany, czyli gdy ktoś w niego kliknie, od razu zostanie przekierowany do swojego narzędzia do wysyłki maili i będzie mógł w prosty sposób wysłać do nas wiadomość. Poniżej znajduje się mapa. Mapa jest bardzo przydatna, szczególnie jeśli mamy firmę w jakimś fizycznym, stacjonarnym miejscu. Możemy sobie tutaj wpisać na przykład Katowice. Wpisałem Katowice spodek i od razu będę miał tutaj punkt na mapie. To może być nazwa Twojej firmy. I w ten sposób możesz sobie to zmienić. Dodatkowo możesz powiększyć lub zmniejszyć tą mapę, jej szerokość i w ten sposób będzie to pokazane. Ta mapa wyświetla się w szarych barwach. Żeby zmienić te kolory, kliknij sobie na ten pisaczek, kliknij edytuj mapa Google, kliknij styl i tutaj mamy filtry CSS. Kliknij sobie jeszcze raz na pisaczek i tutaj możesz pobawić się tym nasyceniem, jakąś jasnością i dostosować tą mapę pod wygląd, który będzie Ci odpowiadał. Jeśli chcesz ustawić domyślne ustawienia, no to będzie wyglądało w ten sposób. Jeśli chcesz wrócić do tych ustawień, to kliknij na ten pisaczek
Ja wejdę sobie na historię, bo ona wyglądała wcześniej zdecydowanie lepiej. I tutaj tak ją zostawię. I na końcu mamy formularz kontaktowy i możemy sobie tutaj napisać formularz kontaktowy. To sobie usuwam. Klikam sobie na ten element. No i tutaj mam tylko shortcode WP Forms ID równa się 8. Nic mi to nie mówi i nie mogę nic tutaj zmienić, żadnych pól, nie mogę edytować nazwy tego przycisku. No nie chcę, żeby tak to wyglądało. Każdy formularz musi mieć dodatkowego checkboxa, który będzie informował klienta o przetwarzaniu danych osobowych, o polityce prywatności. Musimy to wszystko zrobić. I teraz pokażę Ci, jak do tego dojść, ale najpierw stwórzmy sobie jeszcze stronę z polityką prywatności. Wracam sobie z powrotem, klikam wróć do kokpitu, wracamy do WordPressa, klikam dodaj nową i tutaj wpisuję polityka prywatności. Strona polityki prywatności jest prawie gotowa, ale został taki mały szczegół, trzeba wypełnić jej zawartość. I skąd wziąć treść polityki prywatności? Masz kilka opcji. Możesz skorzystać z bezpłatnych wzorów, które są dostępne w internecie, ale mogą zawierać błędy i mogą być nieadekwatne do Twojego biznesu. Możesz skorzystać z pomocy radcy prawnego, który napisze Ci taką politykę prywatności, czy też plików cookies, no i wkleisz tutaj sobie zawartość. Istnieje trzecia opcja. Możesz kupić gotowy wzór polityki prywatności, który został przygotowany przez radcę prawnego. Wejdź sobie w link w opisie tego filmu. Strona nazywa się Legalny Biznes Online. Wybierz sobie ten produkt, kliknij dodaj do koszyka. Gdy będziesz już w koszyku, wpisz sobie tutaj kod rabatowy NetGoNet, kliknij zastosuj kupon i cena zostanie obniżona właśnie o tą kwotę. Będziesz mógł przejść do kasy i kupić taki dokument. Gdy uzupełnisz cały ten wzór, wystarczy go skopiować, kliknąć Ctrl+V albo prawy przycisk myszy i wklej i mamy całą naszą stronę tutaj gotową, wypełnioną przykładowym tekstem. Klikam opublikuj. Wszystkie nasze podstrony są gotowe. Teraz zajmijmy się naszym formularzem kontaktowym. Żeby zmienić nasz formularz na stronie kontakt, wejdź na WP Form. Jest to wtyczka do tworzenia formularzy i tutaj mamy nasz Contact Form. Klikam edytuj i pojawią się 4 pola i przycisk wyślij. Gdy klikniesz sobie w dany element, możesz edytować nazwę tego pola, możesz zaznaczyć, czy ma być wymagane, czy też nie i możesz zmienić tekst tego pola. Wejdź sobie tutaj, klikam na to pole, klikam na Advanced i tutaj wpisuję imię albo podaj imię. Podaj imię. Następnie klikam na następny element, klikam Advanced i podaj adres e-mail. A tutaj wpiszemy sobie wiadomość. Klikam Advanced i wiadomość. Mogę ustawić, żeby to był large albo small, czyli to pole będzie wtedy mniejsze lub większe. No i został nam przycisk wyślij, czyli klikam sobie na ten przycisk i klikam wyślij wiadomość. Dodatkowo mogę wpisać, co ma się pojawić podczas wysyłania. Wysyłanie. Dobra, klikam teraz zapisz. I co musimy jeszcze zmienić? Wejdź sobie na Settings, Notification i wpisz tutaj adres, na który chcesz dostawać właśnie informacje tego formularza. Czyli wpisz sobie tutaj nazwę Twojego maila firmowego, wpisz tutaj tytuł, czyli na przykład formularz kontaktowy ze strony XYZ, tak żebyś wiedział, że to pochodzi z formularza kontaktowego. No i to nam wystarczy. Klikam zapisz zmiany. Mamy jeszcze zakładkę Confirmations, czyli potwierdzenia. I tutaj możemy już napisać dziękuję za wysłanie wiadomości. Odpowiemy w ciągu 24 godzin. Tutaj możesz dowolny tekst sobie wpisać i klikam jeszcze raz zapisz. I co tutaj jeszcze można zrobić? Klikam krzyżyk, wychodzę z tego edytora formularza. Tutaj jest nasz shortcode, czyli to, co było wpisane na stronie. I mogę wejść jeszcze w ustawienia, MISK, ostatnią zakładkę. I tutaj możemy wyłączyć ogłoszenia z tej wtyczki, możemy ukryć to WP Forms z tego miejsca i możemy też wyłączyć, co
tygodniowe podsumowania, czyli jeśli tego nie zaznaczysz, to co tydzień będziesz dostawać na swojego maila podsumowanie, że na przykład 10 osób skorzystało z formularza kontaktowego. Dodatkowo wejdź sobie jeszcze na Validation i tutaj możesz zmienić informacje, które będą wyświetlać się w tym formularzu kontaktowym. Czyli jeśli tego nie zmienisz, to informacje będą w języku angielskim, czyli na przykład to pole jest wymagane, podaj prawidłowy adres e-mail i tak dalej. Przejdź sobie przez te informacje i wpisz tutaj polskie odpowiedniki, żeby Twój formularz był przygotowany pod polskich klientów. Klikam zapisz zmiany. Nasz formularz jest prawie gotowy, ale dodajmy tutaj jeszcze nowe pole. Klikam Add Fields i tutaj mogę wybrać kilka pól. Te pola są bezpłatne, te są dostępne tylko w płatnej wersji wtyczki i wybieram sobie checkbox. I teraz klikam sobie na ten element i usuwam te dwa checkboxy i tutaj wpiszę akceptuję politykę prywatności. To będzie checkbox, który będzie wymagany, czyli klikam required i mam tutaj informację o akceptacji polityki prywatności, ale musimy dodać jeszcze link do naszej polityki i jak go znaleźć. Wróć na chwilę do swojego kokpitu, wejdź na stronę, politykę prywatności i kliknij zobacz. I teraz będziesz mógł pobrać tę politykę prywatności właśnie z górnego linku. Teraz wróć do edytora formularza kontaktowego i wpisz coś takiego. A href równa się nazwa Twojej strony z polityką prywatności, target równa się blank. I tutaj jest polityka prywatności. Ten link, ten opis znajdziesz na stronie, która jest dołączona pod tym filmem. Tam będą wszystkie materiały dodatkowe do tej lekcji, więc wejdź sobie na tą stronę i tam będziesz miał dodatkowe informacje, będziesz mógł pobrać cały ten link. I tutaj to słowo polityka prywatności musi być między otwarciem tego a zamknięciem a. I ostatnie elementy kosmetyczne możemy sobie usunąć ten napis checkboxes, wejść w zaawansowane i kliknąć hide label, wtedy ta kropeczka zniknie. Klikam zapisz zmianę i wyłączam mój edytor formularza kontaktowego. Zobaczmy, czy formularz działa prawidłowo. Mamy nasz formularz, zupełnie zmienił wygląd, mamy imię, klikam Krzysztof, podaj adres e-mail i wiadomość, akceptuję regulamin i klikam wyślij wiadomość, mam informację wysyłanie i jest informacja dziękuję za wysłanie wiadomości, odpowiemy w ciągu 24 godzin. Formularz kontaktowy działa, teraz powinieneś sprawdzić, czy na Twojego maila dotarła wiadomość. Jeśli tak się stało, to wszystko jest prawidłowo, jeśli nie, to znaczy, że być może popełniłeś błąd w ustawieniach WP Forms. Gdybyś miał pytania, no to pisz w komentarzach. Teraz pokażę Ci, jak dodać jeszcze jedną stronę, ale tym razem skorzystamy z dodatkowych szablonów, które daje nam Astra, czyli ten motyw, który zainstalowaliśmy. Wejdź sobie z powrotem tutaj do WordPressa, wejdź na stronę i dodajmy sobie nową stronę, na przykład opinie klientów. Klikam opublikuj i edytuj w Elementorze. Teraz kliknij sobie na to S w tym miejscu. Pamiętaj, że to S pokaże się tylko wtedy, jeśli masz zainstalowany motyw Astra i wtyczkę startowe szablony, czyli mamy tutaj właśnie wtyczki Started Template. Jeśli jej nie masz, no to możesz skopiować sobie tą nazwę, kliknąć dodaj nową i wyszukać ją właśnie w zbiorze tych wtyczek. Ja ją mam włączoną i zainstalowaną, więc wracam sobie tutaj z powrotem. Klikam jeszcze raz na to S. I mamy tutaj strony i bloki. Bloki to pojedyncze sekcje na stronie. Gdy przewiniesz myszką na dół, zobaczysz, że jest ich tutaj sporo. Mamy tutaj na szczęście wyszukiwanie i możemy wybrać na przykład właśnie jedną z tych kategorii. Na przykład mamy tutaj opinię klientów. No i wybieramy jakiś wygląd, który nam odpowiada. Na przykład taki. Klikam plusik i klikam Insert Block. I nasza strona z opiniami klientów jest prawie gotowa, wystarczy zmienić nagłówek i tutaj właśnie podmienić zdjęcie tego klienta, dodać opis, możemy to podmienić i mamy gotową sekcję z opiniami klientów. Teraz kliknijmy sobie jeszcze raz w to S i wykorzystajmy jakąś stronę. Żeby skorzystać z bezpłatnych stron, kliknij sobie tutaj i wybierz Free.
Wtedy pokażą się tylko te bezpłatne strony, których możesz używać. Zjadę sobie niżej i mam tutaj stronę zapisu na webinar. Klikam sobie plusik. Mogę sobie podejrzeć tą stronę, czy mi odpowiada. Jeśli tak, no to klikam Import Template i od razu cała strona pojawia się pod spodem tej sekcji. Tą sekcję możemy sobie przesunąć, na przykład klikając tutaj lewym przyciskiem myszy i możemy dać ją niżej lub wyżej, w zależności od tego, gdzie chcesz ją umieścić. Cała strona została zaimportowana i teraz możesz wybrać, które bloki Ci odpowiadają, które chcesz usunąć. Wystarczy, że klikniesz na krzyżyk i ten dany blok znika. Ten też możemy usunąć i w ten sposób możesz stworzyć całą swoją stronę, bawiąc się właśnie tymi gotowymi szablonami. Tutaj działa to tak samo jak wcześniej, czyli klikam i podmieniam zdjęcie. Żeby uzyskać taki efekt, musi to być zdjęcie w formacie PNG, czyli takie, które posiada przezroczystość. I jest tutaj dużo tych szablonów, warto je przejrzeć, poszukać takich, które będą odpowiadać Twoim potrzebom, ponieważ niektóre są właśnie przygotowane pod konkretne cele. Mamy tutaj stronę na przykład restauracji, stronę coacha, prawnika, księgowego. Jest tego naprawdę dużo, więc można sobie to dopracować do swoich potrzeb. O, akurat mi coach wyskoczył, więc mamy na przykład stronę z e-bookami. Mogę sobie kliknąć i klikam import jeszcze raz. I moja strona została zaimportowana. Wygląda nieco inaczej, ale jeśli te kolory Ci się zmieniły, bo to są kolory domyślne, no to wtedy możesz sobie właśnie to pozmieniać w tych ustawieniach styl i będzie wyglądało to dobrze. Jeśli jestem zadowolony z tej strony, no to klikam zaktualizuj i mogę cieszyć się nową podstroną. Dodam sobie tą stronę jeszcze do menu, czyli wracam do kokpitu. Wchodzę na wygląd, menu i tutaj znajduję opinię klientów. Jeśli nie znajdziesz tutaj tej strony, to możesz kliknąć zobacz wszystkie i wtedy wyświetlą się wszystkie strony, które posiadasz. Tutaj masz jeszcze wpisy, czyli możesz do menu dodać też wpisy, możesz dodać kategorie i możesz dodać własny odnośnik. Czyli jeśli chciałbyś, żeby na Twojej stronie pojawił się jakiś inny adres, no to możemy dodać sobie tutaj mój adres firmowy, adres mojego bloga netgonet.pl. Klikam dodaj do menu i będzie to oferta strony, na przykład coś takiego i klikam zapisz zmiany. Jeśli masz wiele ofert, no to to menu zacznie Ci się po prostu zwijać i będzie to niedobrze wyglądało. Dlatego możesz sobie jeszcze to menu przenieść i zrobić z tego takie rozwijane menu, czyli klikam dodaj i w ten sposób będę miał menu rozwijane na mojej stronie. Dodałem menu rozwijane i tutaj pojawiają się dwie strony. Niestety nie widać tych linków, bo są białe. Możemy to szybko zmienić wchodząc na dostosuj. Wystarczy, że wejdziesz na Header Builder, Customize. Tutaj wejdziesz na Design i tutaj przy submenu Color kliknij sobie na to kółeczko i wybierz kolor na przykład czarny i wtedy będzie się to wyświetlało w ten właśnie sposób. No i po wszystkim zapisz zmianę i będziesz miał Twoje menu gotowe. Ja nie chcę korzystać z tego rozwijanego menu, więc wracam sobie do menu i usuwam te dwie strony. Możesz to zrobić w ten sam sposób i wtedy to znika z naszego menu. Twoja strona powinna wyglądać coraz lepiej. Teraz zajmiemy się edycją nagłówka i stopki, rozwiniemy nieco różne opcje, żebyś wiedział, jak stworzyć sobie te dwa elementy. Wejdź sobie w dostosuj i tutaj masz również dwa możliwości dotarcia do tego miejsca. Albo możesz kliknąć tutaj, gdy jesteś zalogowany, albo wejdź sobie do WordPressa, wejdź na wygląd i dostosuj. Przekieruje cię zawsze do tego samego miejsca, do takiego widoku. Ale to nie jest Elementor, tutaj nie możemy sobie nic klikać, tutaj podświetla się tylko nasz nagłówek i nasza stopka. I dzięki temu, że mamy motyw Astra, będziemy mogli sobie to edytować. W tym miejscu, w miejscu dostosuj, ustala się różne elementy naszej strony. Możemy na przykład stwierdzić, że nie chcemy, żeby te przyciski były takie niebieskie. Możemy wybrać kolor zielony. I wtedy wszystkie przyciski na stronie powinny zmienić kolor na zielony. Ja sobie to przywrócę do domyślnego koloru. To samo możemy zrobić z typografią. Możemy na przykład zmienić, że zamiast Open Sans to ta czcionka będzie inna, na przykład taka. No i wtedy mamy już inną czcionkę, strona wygląda od razu inaczej. Ja również nie chcę tego zmieniać w ten sposób.
bo ten Open Sans mi pasuje, ale gdybyś chciał zmienić czcionkę, no to możesz się tym pobawić, czyli wracam z powrotem do Open Sans i wszystko jest tak jak było. Możesz zmienić rozmiar tych czcionek. O, teraz mocno przesadziłem, ale widzisz o co chodzi, że od razu te czcionki, te teksty zostaną zmienione. To samo możesz zrobić z nagłówkami, czyli możesz zmienić ich rodzaj czcionki, grubość, rozmiar i możesz się tym pobawić. Ja to zostawiam domyślnie, żeby tutaj oszczędzić nam czas. Teraz przejdź do Header Builder i zanim zaczniemy edytować te elementy, musisz zrozumieć jedną rzecz. Ta strona ma dwa rodzaje nagłówków. Jeden jest przezroczysty, czyli widać wszystko, co jest za tym tekstem, a drugi jest nieprzezroczysty, czyli tło jest białe. I te dwa nagłówki są edytowane w różne sposoby. I wejdź sobie z powrotem tutaj i na początek zmienimy sobie ten nagłówek przezroczysty. Wracam do ustawień mojego nagłówka i klikam Customize Transparent Header. Przeniesie nas wtedy do tych ustawień tego nagłówka przezroczystego. I tutaj mogę zmienić logo w tym nagłówku. Wystarczy, że kliknę Zmień obrazek i mogę dać jakieś inne logo, na przykład czarne. Wtedy będzie to logo czarne. No, nie wygląda to za dobrze. Mogę znowu zmienić na białe i w ten sposób można sobie wgrać jakiś obrazek lub go podmienić. Mogę zmienić wielkość tego logo, albo może być duże, albo właśnie mniejsze. Tym suwaczkiem zmieniasz szerokość tego elementu. Mogę wejść jeszcze na design, no i tutaj jest szereg opcji, które dotyczą kolorów linków menu i możemy sobie na przykład zmienić, żeby to menu było bardziej białe. Moglibyśmy zmienić to na czerwone. Ja nie będę się tutaj zagłębiał, bo te domyślne style w tym szablonie wyglądają całkiem nieźle, ale gdybyś chciał, no to możesz tutaj wejść sobie w ten element i pobawić się tymi ustawieniami, żeby sprawdzić, które elementy będą się zmieniać, a które nie. Tutaj jest wszystko opisane, więc będziesz mógł się w tym połapać. Nasze menu wygląda całkiem dobrze, więc nie będę tutaj za bardzo kombinował. Mogę wejść na urządzenia mobilne i zobaczyć, jak to wygląda na tym widoku. Również wszystko jest czytelne, wszystko działa prawidłowo, więc zostawmy tak jak jest. Musimy tylko dodać sobie tutaj linki do mediów społecznościowych. Zjedź sobie tutaj niżej, kliknij na ten element i tutaj pojawi się Astra Social Profiles. Kliknij sobie w to i mamy tutaj 3 niewidoczne elementy, ponieważ to są białe elementy. Klikam sobie tutaj i wpisuję link do Facebooka, czyli na przykład facebook.com/, coś tam. Klikam na następny element i w tym miejscu wpisuję link do naszego Twittera. Klikam jeszcze raz i tutaj wpisuję link do YouTube'a. Nie ma tutaj LinkedIna, więc możemy sobie dodać kolejny element. Klikam Add Item. Klikam Rozwijam ten element. Tutaj mogę wpisać sobie link www.coś tam, LinkedIn i mogę wybrać ikonę. Wpisuję LinkedIn i mamy tutaj nową ikonkę białą, która się dodała od razu do menu i możesz w ten sposób jeszcze dodać tutaj więcej tych ikonek. Myślę, że te mi wystarczą. Może Twittera usunę, bo on już jest coraz mniej popularny w naszym kraju i klikam Opublikuj i moje menu działa. Nasze menu przezroczyste jest skończone. Teraz przejdźmy sobie do menu nieprzezroczystego. I najłatwiej wejść sobie na stronę na przykład polityki prywatności, która już ma ten nagłówek tutaj pokazany, kliknąć sobie Dostosuj i w tym miejscu możemy wejść na Header Builder i możemy edytować na przykład logo, zmienić je na takie logo. W tym układzie pojawił się problem, ponieważ ikonki mediów społecznościowych są białe, a tło tego menu też jest białe. Najprostsze rozwiązanie tego problemu to po prostu zmienić tło. Na razie nie ma opcji, które niezależnie pozwoliłyby edytować kolor tych ikonek, więc zmienimy kolor tutaj tego menu, powiedzmy na taki szary. No i teraz klikamy sobie w to menu, Design i kolor linku zmienimy na białe. Logo, klikam sobie tutaj, zmień logo. Damy też to białe logo, pomiń przycinanie. No i to menu od razu wygląda lepiej. Być może ten kolor jest troszkę za ciemny, damy sobie tutaj coś innego. Możesz sobie wybierać z całej tej gamy kolorów, na przykład taki granat. Od razu będzie wyglądało to lepiej i klikam Opublikuj. Nasze menu na komputerach wygląda dobrze,
ale teraz trzeba się przyjrzeć wyglądu mobilnemu. Zjedź sobie tutaj na dół, kliknij w ikonkę tego smartfona i kliknij na rozwijane menu. No i niestety nic tutaj nie widać. Stało się tak, ponieważ tekst jest biały i musimy zmienić to ustawienie. Kliknij sobie na ten pisaczek, zjedź niżej i tutaj mamy menu kolor. I mamy tutaj tekst, link, kolor i background color. Tła nie będziemy zmieniać, zmienimy tylko kolor tekstu. I tutaj są 3 kuleczki. Po najechaniu zobaczysz, że to jest kolor normalny, czyli wybieram sobie tutaj na przykład niebieski i od razu zmieni się kolor na niebiesko. Hover, czyli po najechaniu myszką zmienia się kolor na przykład na czerwono. To jest drugi stan przycisku. Ja chcę, żeby to było dalej niebieskie. I Active, czyli gdy ktoś jest na danej stronie, na przykład na stronie oferty, no to ten link może mieć na przykład czerwony kolor. Ja zostawię tutaj niebieski dla uproszczenia i to menu będzie po prostu cały czas niebieskie. Klikam opublikuj, klikam krzyżyk i przejdźmy teraz do naszej stopki. Mamy tutaj stopkę, ona nie jest w 2 kolorach, więc będzie prościej. Klikam jeszcze raz dostosuj. Teraz kliknij Footer Builder i przeniesie nas do naszej stopki. I tutaj ta stopka jest podzielona na 2 wiersze. Poniżej jest to właśnie pokazane. Gdy klikniesz na dany element, będziesz mógł go edytować. I tutaj na przykład przejdźmy do pierwszego elementu. No to logo chcę sobie usunąć, bo to nie jest moje logo, więc klikam sobie na to, klikam edytuj i mogę sobie zastąpić ten obrazek na przykład moim zdjęciem. Klikam sobie tutaj dodaj nowe, wybierz plik i dodam sobie jeszcze raz to logo. I moje logo zostało tutaj wklejone. To samo mogę zrobić z tekstem, mogę sobie tutaj dopisać jakiś tekst. Następny element, klikam w niego. Tutaj od razu przeniosło mnie do szybkich linków, czyli na przykład dam sobie tutaj polecane i mogę dodać jakieś elementy, czyli na przykład albo edytować to co jest tutaj. Klikam sobie na ten trójkącik, wpisuję sobie tutaj kontakt i wpisuję stronę do kontaktu. netgonet.pl kontakt. Cennik. Tutaj też możesz sobie dać jakąś stronę i w ten sposób zmieniasz te linki. Gdybyś chciał jakiś element usunąć, to tutaj masz przycisk usuń i ten link sobie znika. Przejdźmy do następnej zakładki. Tutaj znowu mamy linki. Możemy tutaj dopisać na przykład menu. No i również podmienić te wszystkie elementy. Zmieniłem linki, które się tutaj wyświetlają, ale żeby zmienić tytuły, czy to tej sekcji lub tej, muszę zrobić inną rzecz. Muszę wejść sobie na Footer Builder, czyli wracam tutaj i kliknąć w to miejsce, czyli widget 2, tutaj mamy 1, 2, klikam sobie w niego, klikam tutaj i wpisuję menu. Klikam tak samo w widget 3, jeszcze raz klikam i wpisuję polecane. I w ten sposób możesz nazwać te tytuły, które znajdują się w Twojej stopce. Na końcu mamy 2 bloki. Mamy tutaj pierwszy opis, czyli bądźmy w kontakcie. Tu możesz zmienić tekst, a tutaj mamy social, czyli klikam sobie na ten element i mogę wpisać tutaj adres do Facebooka, do Twittera, do YouTube'a, do LinkedIna. Jeśli coś nam nie odpowiada, to klikamy krzyżyk. Jeśli chcesz dodać nowe social media, no to możesz wybrać tutaj jakiś element, może być też e-mail i klikam Add Social Icon i e-mail został tutaj dodany i również muszę tutaj wpisać adres e-mail. Gdyby okazało się, że jakiś element Ci nie pasuje, no to wystarczy, że klikniesz krzyżyk i to zniknie. To samo tyczy się copyright, czyli tego dolnego paska. Klikam sobie na element, który chcę zmienić i wpisuję stworzone przez, to mogę sobie usunąć i na przykład netgonet i mam już taki element. Ten link mogę sobie dodać jako klikalny, czyli klikam sobie tutaj i wpisuję netgonet.pl. Jeśli ktoś kliknie na ten link, to przeniesie go do strony netgonet.pl,
na którą Cię serdecznie zapraszam. Jeśli chciałbyś zmienić kolor tego linku, no bo tutaj wygląda to nie za dobrze, no to możemy sobie zmienić na przykład na białe i po najechaniu również będzie białe i w ten sposób to się zmieniło. Jeśli chciałbyś zmienić kolor tła stopki, to kliknij sobie na ten pisaczek, na design i tutaj mamy background. Możesz sobie kliknąć w to kółeczko i wybrać jakiś kolor w zależności od tego, jaki Ci się podoba. Jeśli chcesz przywrócić ten domyślny, to kliknij sobie na to i ten kolor wróci do swojej pierwotnej wartości. To samo w pasku dolnym, klikam na pisak, klikam design i tutaj mam background i mogę sobie to zmienić. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij opublikuj. Twoja strona jest już w pełni funkcjonalna, wygląda dobrze. Teraz zajmiemy się kilkoma szczegółami, które są ważne dla wyglądu i profesjonalnego odbioru Twojej strony oraz zainstalujemy dodatkowe wtyczki. Na początek wejdź sobie jeszcze raz na dostosuj. Teraz zmieńmy tą domyślną ikonkę, która się tutaj pojawiła. Jest to logo WordPressa i wygląda to nieprofesjonalnie. Zmieńmy to na Twoje logo. Ta ikona nazywa się Fav Icon i wejdźmy sobie na Header Builder i Site Identity i logo, zjedź niżej i tutaj kliknij wybierz ikonę witryny. No i najlepiej, gdybyś sobie stworzył taką ikonę w formacie kwadratowym. Ja tego nie będę teraz robił, po prostu przytnę jedno ze zdjęć, mam tutaj moje logo, klikam wybierz, no i tutaj wybieram ten element, klikam przytnij obrazek i ten obrazek doda się jako ikona mojej strony i potem klient będzie wiedział, którą zakładkę włączyć i która strona należy do Ciebie. Po wprowadzeniu zmian kliknij opublikuj. Kolejny element to dodanie paska informującego o tym, że Twoja strona korzysta z plików cookies. Jest to wymagane przez prawo, więc wejdźmy sobie do naszego cockpitu i teraz zainstalujemy nową wtyczkę. Kliknij na wtyczki i mamy tutaj kilka wtyczek. Na początek usuńmy te, które są niepotrzebne, czyli klikam na antyspam i klikam na Hello Dolly. I teraz jeszcze wyłączę Starter Templates, to też wyłączam i klikam usuń. Zostały nam 3 wtyczki. Teraz możemy dodać nową wtyczkę, ale co to w ogóle jest? Wtyczka to mały kawałek kodu, który umożliwia dodanie nowych funkcji do Twojej strony. I żeby zainstalować nową wtyczkę, klikam sobie dodaj nową. I tutaj pokażą się dostępne wtyczki bezpłatne, możemy z nich korzystać dowoli i wpiszę sobie tutaj słowo cookies w tym pasku, następnie zatwierdź to wyszukiwanie Enterem i od razu pojawi nam się taki zestaw wtyczek. Ja wybieram wtyczkę Cookie Notice Compliance for GDPR. To jest prosta wtyczka, która dodaje pasek właśnie informujący klientów o tym, że korzystasz z tych plików. Żeby zainstalować wtyczkę, kliknij zainstaluj, a następnie włącz. Po zainstalowaniu i włączeniu wtyczki pojawiła się nowa zakładka ciasteczka, kliknij sobie w nią. Na początek pojawi nam się reklama, o czymś ostrzega, na razie to wyłączamy. I tutaj mamy powiadomienie o plikach cookies, to nam najbardziej się przyda. Klikamy włącz link do polityki prywatności, wybieramy politykę prywatności i tutaj jest tekst, który możemy sobie zmienić. Zjeżdżamy na dół, możemy wybrać kolor tła i klikam zapisz zmiany. Zobaczmy, jak wygląda nasza strona. Po zapisaniu zmian pojawia się taki szpetny pasek z polityką prywatności. Możemy wejść na politykę prywatności albo po prostu zgodzić się na te warunki. No i ten pasek bardzo mi się nie podoba. Możemy go nieco zmienić. Możemy na przykład zmienić kolor tych przycisków. Wystarczy, że zjedziesz sobie na dół, wpiszesz tutaj klasę przycisku na przycisk cookies. To będzie nasza klasa przycisku. Klikam zapisz zmiany. Wchodzę na wygląd, dostosuj, dodatkowy CSS i tutaj wpisz coś takiego. Ten opis znajdziesz na stronie lub w opisie tego filmu. Na początku jest kropka, potem jest klasa, którą wpisałeś w ustawieniach. Otwieramy, wpisujemy słowo background, czyli tło, to jest nazwa koloru i słowo important, żeby ten kolor się zmienił i zamykamy. I co się wydarzyło po opublikowaniu tego kodu? Wchodzimy sobie na naszą stronę, ale w trybie incognito, po to, żeby ten pasek cookies się pojawił i
przyciski zmieniły kolor na niebieski, na taki jak jest tutaj i wygląda to już od razu zdecydowanie lepiej. Klikam zgoda i pasek znika. Kolejną ważną rzeczą, która pomaga Ci w pozycjonowaniu Twojej strony jest prowadzenie bloga. Takiego bloga trzeba sobie skonfigurować i stworzyć. Na razie nie mamy strony blogowej, więc możemy wejść sobie na stronę, dodaj nową, wpisać sobie tutaj po prostu blog, kliknąć opublikuj, zamknąć tą stronę, wrócić do kokpitu i teraz wchodzę na wygląd, dostosuj, ustawienia strony głównej, strona z wpisami i klikam blog i klikam opublikuj. Twój blog jest gotowy, ale nie ma tam zupełnie nic, no bo trzeba dodać sobie jakiś wpis. O tym, jak dodawać wpisy, dodałem szczegółowy poradnik, link znajdziesz w opisie. Pokażę Ci tylko, jak szybko dodać jakiś prosty wpis, żebyś wiedział, jak wygląda Twój blog. Klikam dodaj nowy i dodam kilka wpisów. Wpis 1, dodaję przykładowy tekst, dodaję obrazek wyróżniający. Dodam jeszcze jeden wpis i teraz chcę zobaczyć, jak wygląda mój blog, ale nie mogę zrobić tego z menu, bo nie ma go w naszym menu, więc muszę wejść sobie jeszcze na wygląd, menu i tutaj wybieram primary menu, klikam wybierz, klikam zobacz wszystkie, klikam checkboxa przy blogu i klikam dodaj do menu. Teraz najeżdżam na bloga, klikam i przytrzymuję lewy przycisk myszy i mogę przenieść go wyżej, na przykład tutaj i potem wszystkim klikam zapisz menu. Teraz wchodzę na moją stronę, odwiedź witrynę i mam bloga w menu. Mogę w niego kliknąć. Tak wygląda Twój blog. Mamy tutaj jeden wpis, drugi wpis. No i gdybyśmy chcieli zobaczyć cały wpis, klikam read more i pokazuje się właśnie coś takiego. Mamy również leave a comment, czyli ktoś może dodać sobie tutaj komentarz i są tutaj właśnie elementy po angielsku. I jeśli chciałbyś przetłumaczyć te teksty, zależy Ci na blogu, no to możesz to zrobić przy pomocy wtyczki Loco Translate. Na początek wejdź sobie do swojego kokpitu, na wtyczki, dodaj nową i tutaj w polu wyszukiwania wpisz Loco Translate. Teraz kliknij zainstaluj, a następnie włącz. Wtyczka została włączona i teraz wejdź sobie tutaj w tą opcję Loco Translate w menu, kliknij na to i wybierz Themes, czyli motyw Astra, kliknij sobie w niego i kliknij New Language. Wybierz język polski, wybierz tutaj Custom i kliknij Start Translating. I teraz tutaj pojawią się wszystkie słowa, które są w języku angielskim i które możesz sobie przetłumaczyć na język polski. Na początek możemy przetłumaczyć przycisk Read More. Mamy tutaj Read More i wpiszemy sobie tutaj zobacz więcej. Teraz klikam zapisz, a następnie przycisk Sync. I po wprowadzeniu tych zmian tekst tego przycisku powinien się zmienić na zobacz więcej. Sprawdźmy, czy tak się stało. Wchodzę na stronę, wchodzę na bloga i mam nowy przycisk zobacz więcej zmieniony. I tak samo możesz zrobić z innymi tekstami, na przykład jeśli tutaj mamy leave a comment, możesz sobie ten tekst skopiować, wrócić do wtyczki Loco Translate, wejść sobie na tego Astra, kliknąć przycisk edytuj, wpisać tutaj leave a comment, zostaw komentarz, zapisuję, synchronizuję i znowu sprawdzam, czy zmiany zostały wprowadzone. Tekst został przetłumaczony. No i możesz tak samo zrobić z innymi tekstami, które są na blogu, czyli na przykład tutaj mamy type here, post a comment. Te wszystkie słowa możesz przetłumaczyć w ten sposób. Jest jeszcze jedna strona, którą warto przetłumaczyć. Jeśli klient wpisze tutaj jakąś nazwę, której nie ma na Twojej stronie, to otrzyma taką wiadomość. Ta strona nie została znaleziona i będzie to wiadomość w języku angielskim, więc skopiuj sobie ten tekst, wróć do swojej wtyczki Loco Translate,
Astra, edytuj, kopiujemy tutaj ten tekst i możesz tutaj wpisać: przepraszamy, strona nie została znaleziona. I kliknij zapisz zmianę, następnie synchronizuj i Twoja strona błędu zostanie w pewien sposób tutaj przetłumaczona. Musimy jeszcze tylko ten tekst przetłumaczyć. Pisałem tu jakiś tekst, zapisuję, synchronizuję. Jeśli wyłączysz to wyszukiwanie, no to tutaj będziesz miał od razu wszystkie teksty, które możesz przetłumaczyć. Żeby nie przełączać się co chwilę, to znajdź sobie te, które Cię interesują i przetłumacz sobie te teksty. Bardzo ważną rzeczą, którą musisz zrobić, to sprawdzić, czy Twoja strona działa dobrze na urządzeniach mobilnych. Do tego celu możesz użyć prawdziwych urządzeń, czyli sprawdzić, jak wyświetla się Twoja strona na smartfonie, na komputerze, na większym ekranie, lub wejść na taką stronę, link znajdziesz w opisie i tutaj możesz wprowadzić nazwę swojej strony i sprawdzić, jak wyświetla się na urządzeniach mobilnych. Mamy tutaj wygląd na komputerze, wygląda całkiem dobrze. Na tablecie wybieramy Apple. Tutaj mamy nasz tablet, też jest nie najgorzej. I na końcu sprawdź wygląd na smartfonie. Mamy tutaj różne rozdzielczości tego smartfona i sprawdź, jak wyglądają konkretne sekcje. Ten szablon jest przygotowany pod urządzenie mobilne, ale jeśli dodajesz jakieś nowe elementy, no to coś może nie wyglądać tak, jakbyś chciał. Na przykład tutaj mamy bardzo duże odstępy, tutaj to się zlewa z tekstem, no i takie rzeczy możesz sobie zmienić, a nawet powinieneś, żeby ta strona wyglądała profesjonalnie. I możesz się przełączać pomiędzy innymi stronami i będziesz cały czas widział, jak ta strona prezentuje się na urządzeniach mobilnych. Masz Twoją stronę sprawdzoną i teraz naprawmy błędy, które się mogły pojawić. Wejdź sobie z powrotem na Twoją stronę, zaloguj się jako administrator i kliknij na stronie głównej jako edytuj w Elementorze. Kliknij sobie na tryb responsywny i kliknij na ekranik smartfona. Po kliknięciu w tą ikonkę Twoja strona zmieni się w takiego smartfona lub tableta i będziesz mógł edytować style pod konkretne urządzenie. Czyli jeśli chciałbyś na przykład, żeby ta oferta znalazła się na środku, ten tekst oferty znalazł się na środku, to wystarczy, że klikniesz w ten element i ustawisz wyrównanie po środku. To samo możesz zrobić z przyciskiem, damy go sobie na środek, no i będzie wyglądało to w ten sposób. I tu jest ważna uwaga. Przy tych ustawieniach mamy taki monitorek, to znaczy, że to ustawienie zostanie zmienione tylko na konkretnym urządzeniu, czyli w tym przypadku na smartfonie. Gdy przełączę się na widok strony głównej na komputerach, to ta oferta i ten przycisk jest po lewej stronie, więc możesz sobie pozmieniać te elementy niezależnie od urządzenia. Zjadę niżej i poszukam jakichś błędów, które warto naprawić. Na przykład tutaj mamy bardzo duży odstęp, który wygląda pewnie ciekawie na urządzeniach właśnie stacjonarnych, na komputerach, no ale w tym przypadku nie wygląda to tak dobrze, więc wejdźmy sobie na smartfona i sprawdźmy, jak to naprawić. Klikam sobie prawym przyciskiem myszy na tą sekcję i tutaj mam różne ustawienia, mam dopełnienie, mam marginesy. Tutaj wszystko wygląda dobrze, więc kliknę sobie na tą kolumnę prawym przyciskiem myszy, edytuj kolumnę, zaawansowane. No i widzę, że odstęp na dole tutaj ma 200 pikseli, więc usunę to na 50 pikseli. Damy sobie 80 i od razu wygląda to lepiej. Tutaj tak samo mamy jakiś problem. Klikam sobie prawym przyciskiem myszy na kolumnę, czyli na ten szary element i dodam sobie tutaj odstęp 80 pikseli. No ale nadal to zdjęcie jakoś się dziwnie zachowuje, ponieważ ten element jest przyklejony, czyli gdy przełączę się tutaj, to widzę, że on jest jakby w powietrzu, on jest na tym zdjęciu i dlatego na naszych smartfonach nie wygląda tak dobrze. I moglibyśmy teraz dodać po prostu odstęp od góry, na przykład 80 pikseli albo 100 pikseli. No i wtedy to zdjęcie się tutaj wyłoni i będzie wyglądało zdecydowanie lepiej. I jeszcze inną opcją w takich ustawieniach mobilnych jest ukrycie pewnych elementów. Czyli na przykład jeśli widzę, że ten element mi przeszkadza i nie jest kluczowy dla moich klientów, no to mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy, edytuj kolumnę, zaawansowane, responsywne i tutaj mam hide on urządzenia przenośne, czyli ukryj na
smartfonie. I wtedy to zdjęcie nie pojawi się na smartfonie, będzie pojawiać się tylko na tabletach i na komputerach stacjonarnych, czyli na ekranach właśnie typu laptopy, komputery. I więc w ten sposób możesz też ukrywać dane sekcje, jeśli ci nie odpowiadają. To możemy też sobie ukryć testowo i na przykład pokazać inne. To jest taki trik, który można zastosować, że jeśli na przykład nie chciałbyś tych sekcji pokazywać, to możesz sobie stworzyć nową i pokazać ją tylko na urządzeniach właśnie mobilnych, czyli załóżmy, że takie zdjęcie sobie tutaj dodaję, klikam edytuj kolumnę, zaawansowane, responsywne, ukryj na komputerze i ukryj na tablecie. Teraz gdy wejdę na komputer, to widzę, że to zdjęcie jest takie wyszarzone, to znaczy, że nie pokaże się na stronie, gdy ktoś będzie korzystał z monitora czy też z laptopa, a na tablecie tak samo jest to wyszarzone, będzie to niewidoczne. Dopiero ten obrazek pojawi się na smartfonie. To jest bardziej zaawansowana funkcja, z której można korzystać. Jeśli nie chcesz się w to bawić, no to po prostu dodaj sobie odstępy i wszystko będzie działać prawidłowo. Jeśli na którejś ze stron zauważyłeś problem, no to wejdź w nią, edytuj ją w Elementorze i dostosuj marginesy, dopełnienia lub po prostu ukryj jakąś sekcję. Gdybyś czegoś nie potrafił zrobić, coś by ci nie działało, no to napisz mi komentarz, a ja postaram się pomóc. Na koniec chcę Ci pokazać kilka wtyczek, które warto zainstalować na Twojej stronie. Wejdź sobie na wtyczki i kliknij dodaj nową i teraz wpisz login limit. Jest to wtyczka, która ogranicza ilość prób logowania do Twojej strony. Jest to bardzo ważne, ponieważ automatyczne programy, które będą chciały się włamać na Twoją stronę, będą właśnie próbować się logować w różny sposób setki, tysiące razy. I ten program zablokuje takie ataki, próby włamania się na Twoją stronę. On wymaga minimalnej konfiguracji. Tak naprawdę już jest skonfigurowany, ale możemy sobie jeszcze wejść na Login Limit Attempts. Tutaj wejść sobie na Settings i możesz wpisać sobie właśnie powiadomienia, że na przykład po 5 próbach, po 5 zablokowaniach dostaniesz powiadomienia o tym, że Twoja strona jest w ten sposób atakowana. Możesz również wybrać po ilu razach zostanie dostęp zablokowany. Czyli na przykład jeśli ktoś pomyli się w haśle 4 razy przy próbie logowania do Twojej strony, no to zostanie ten dostęp zablokowany na 20 minut. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to bardzo Ci gratuluję. Znaczy to, że Twoja nowa strona internetowa jest gotowa do tego, żeby ją opublikować, żeby pokazać ją światu, Twoim klientom, Twoim odbiorcom. Ale to nie koniec. Taka strona, nawet jeśli to jest strona wizytówka, wymaga aktualizacji. Tak jak Twój smartfon, komputer, trzeba ją aktualizować, aby była bezpieczna i działała stabilnie. I o tym, jak aktualizować swoją stronę, jak robić kopię bezpieczeństwa, dowiesz się z kolejnych filmów, do których Cię serdecznie zapraszam. Zapraszam Cię również do pobrania mojego bezpłatnego e-booka, w którym poznasz 25 najlepszych wtyczek do WordPressa, które pomogą Ci rozwinąć Twoją stronę. Jeszcze raz Ci dziękuję za zobaczenie do tego poradnika i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.